dźwięk jest wszechobecny w całym naszym istnieniu. Chyba już jako dziecko sama odkryłam, że różne tonacje, różne dźwięki wpływają na mnie i powodują na przykład zmianę samopoczucia, działają kojąco. Trafiłam raz na masaż kamertonami, który naprawdę ogromne wrażenie na mnie zrobił. To, co się ze mną w ogóle zadziało, jako z moją percepcją po kontakcie z tym instrumentem. Więc się zainteresowałam i trafiłam do szkoły bez wiedzy o dźwięku, techniki uzdrawiania dźwiękiem, czyli masaży dźwiękowych. Czyli już nie tylko chodzi o sam dźwięk, obecność w dźwięku, tylko dodatkowo masaż ciała tymi misami, gdzie ustawiając misy na ciele, osoba może odczuwać wibracje. To, co się dzieje z wodą na skutek pobudzania mis na przykład. To jest wspaniałe dla ciała ludzkiego, chociażby właśnie ze względu na to, że jesteśmy zbudowani z wody. Więc pod wpływem wibracji tego dźwięku, tej fali, również to oddziaływuje po prostu na nasze ciało fizyczne. Misy są zrobione z bardzo twardego materiału. Natomiast właśnie co ciekawe, kiedyś grałam na misach w powietrzu, gdzie było dosyć ciepło. I na kamerze pięknie to było widać, jak misa jakby była z plasteliny, jakby była giętka. Gołe oko, ludzkie oko nie jest w stanie pewnych częstotliwości dostrzec. A one są. I ciało to odczuwa, my wszystko odczuwamy, my jesteśmy istotami czującymi. Każdy dźwięk, który nas otacza, zawsze na nas wpływa. Czy sobie tego uświadamiamy, czy nie. Jesteśmy nieprawdopodobnie mądrym bioorganizmem. Nasze ciało ma podstawowy sobie zapis tak zwanego stanu idealnego i dźwięk powoduje przywrócenie do tego stanu, czyli uzdrowienie, zharmonizowanie. Aczkolwiek właśnie też uważam, że dźwięk ma olbrzymią skalę i każda tonacja inaczej układa strukturę i na co innego wpływa. I to jest fascynujące, że dźwięk może być bardzo przyjazny, a może być destrukcyjny. Jeżeli człowiek jest narażony na bardzo dużo dźwięków, na przykład żyje w mieście, gdzie tak naprawdę szum samego miasta, samochodów i wszystkich urządzeń elektrycznych jest bardzo silny, to nasze ciało, broniąc się przed tym, bo jest to agresywne jednak dla ciała, jest tego nadmiar, jest przeenergetyzowanie ciała, jest przebodźcowanie ciała, po prostu wytłumia swoje zmysły, żeby przetrwać.
Kiedy natomiast pójdziemy w naturę, pójdziemy gdzieś, gdzie te dźwięki są też w naturalny sposób, harmonijny sposób tworzone, okazuje się, że możemy się też oczyścić i pracować nad polepszeniem słuchu i odczuwalności i właśnie słyszalności na dużo bardziej wysokie tony, na subtelniejsze dźwięki. Fantastycznym ćwiczeniem medytacyjnym jest po prostu usiąść i wsłuchiwać się w tak zwaną ciszę. Okazuje się, że pojęcie ciszy tak naprawdę nie istnieje. Zawsze są jakieś dźwięki. Zawsze. To nie jest nauka o nutach, to nie jest nauka o odtwarzaniu. To jest nauka na bieżąco w byciu w obecności i słuchaniu dźwięku, co się z dźwiękiem dzieje. Podczas mojej praktyki, w ogóle mojego doświadczenia, zauważyłam, że mimo że instrument jest nastrojony na jakąś częstotliwość, to za każdym razem, kiedy go dotyka inna osoba, on inaczej brzmi. Instrument się dostraja do swojego właściciela, dostraja się do przestrzeni energetycznej, inaczej brzmi w pomieszczeniu ciepłym, inaczej w pomieszczeniu zimnym. Kiedy używam ich do konkretnej sesji z jedną osobą, z klientem, moim zadaniem jako terapeuty jest uważne słuchanie, jak się instrument zachowuje w polu energetycznym tej osoby czy przy ciele, bo to mi bardzo dużo mówi właśnie w jakim stanie jest ta osoba. Jeżeli na przykład ma przepływ w ciele prawidłowy, wtedy instrument bardzo długo, pięknie wybrzmiewa. Dźwięk nie jest blokowany. To, co jest fascynujące w tej pracy, to to, że nigdy nie ma dwóch takich samych masaży. Nigdy nie ma dwóch takich samych zagrań. Ja do takich masaży podchodzę bardzo intuicyjnie, bardzo indywidualnie i to jest naprawdę wtedy praca 1 na 1. I za każdym razem jest zupełnie co innego i trzeba być w tej pracy bardzo, bardzo uważnym. W momencie, kiedy rozluźniamy się, wtedy w ciele się robi lżej, miękko i wtedy właśnie fala przenika przez nasze ciało. Stan hipnozy inaczej jest właśnie rozluźnieniem, bardzo głębokim rozluźnieniem, relaksem, a ciało zaczyna się już harmonizować. I stan hipnozy jest to nic innego jak głęboki relaks i wyłączenie w pewnym sensie natłoku myśli i wejściem do wewnątrz siebie, do ciała. Zaczynamy uświadamiać sobie, że czujemy poprzez całość swojego ciała, a nie jesteśmy, nie daj Boże, właśnie w głowie, w swoich myślach. To już jest pierwszy etap, czyli w ogóle nauka odczuwania siebie. Co takiej osobie da hipnoza? W ogóle możliwość doświadczenia, co to w ogóle jest stan relaksu. Bo większość ludzi nie zna tego uczucia.
To jest przerażające, ale naprawdę nie zna. Większość ludzi naprawdę pędzi, jest w napięciu, jest w stresie, jest bardzo mocno w swoich głowach, w myślach, w planowaniu przyszłości bądź w przeszłości. A hipnoza sama w sobie polega na byciu w tu i teraz, w pełnym momencie obecności. Więc to już jest pierwszy krok, który w ogóle może pokazać tej osobie, jak czuć siebie. I uważam, że to jest najważniejsze. Podstawą rzeczy, do której służy często hipnoza, jest uświadamianie bądź też przypominanie tak naprawdę nam, ludziom, jak potężnymi istotami jesteśmy, jak wielkimi, jak bardzo nie uświadamiamy sobie, jaką mamy potężną moc, że jesteśmy kreatorami naszego własnego życia, własnego świata. Bardzo dużo ludzi w ogóle nie uświadamia sobie tego, jak nawyki, otoczenie deprymuje to, kim są. I jak łatwo jest to zmienić, jak łatwo jest wprowadzić nowy nawyk, otworzyć się na nową koncepcję, otworzyć się na nowe postrzeganie rzeczywistości i po prostu odmienić swoje życie. Odmienić to, jak się czuję, jak widzę świat, jak traktuję siebie, jak traktuję innych ludzi. My w każdej chwili, każdej sekundzie swojego życia to robimy. I na przykład bardzo często osoby przychodzą na sesje, które nie są w ogóle świadome podstaw tego, nawet jak funkcjonują w ciągu swojego dnia i mają przekonania, że właśnie nie mają wpływu na swoje życie, a nie widzą, jak ogromny mają, robiąc to, co robią. Co mnie najbardziej fascynuje w hipnozie, to jest integracja takiej istoty, żeby jej myśli, jej uczucia, jej czyny były zgodne z nią. Bo bardzo często zdarza się, że osoby myślą, czują, a robią jeszcze coś innego. Są w chaosie siebie samych jako istoty. Nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, jakie są ich pragnienia. Są bardzo programowane, bardzo kodowane przez otoczenie. Im się tylko wydaje często, że tego chcą, a robią jeszcze coś innego. Są w wiecznym konflikcie swojego życia. I kiedy te trzy aspekty są ze sobą w całkowitej zgodzie, wtedy jesteś naprawdę 100% właścicielem swojego własnego życia. I samo stanowisz, samo decydujesz i naprawdę cieszysz się z życia. Już nie odtwarzasz, nie musisz, sam decydujesz. Większość ludzi, które przychodzi na sesję, nie ma pojęcia, czego chce, kim w ogóle jest. W sesji zbliżają się do swoich własnych odczuć, do swoich własnych potrzeb. I kiedy są w harmonii, wtedy bardziej uświadamiają sobie właśnie to, jak olbrzymi wpływ mają na swoje życie.